Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Powiem wam z ręką na sercu, że póki co modyfikacja robi niesamowicie dobre wrażenie. Niesamowicie dobre wrażenie, bo takiej modyfikacji Zającuch potrzebował od dawna, która po prostu upgrade'uje podstawowe wersje Total Warów, aby były bardziej grywalne, przede wszystkim przyjemniejsze do grania, no i stanowiły troszeczkę większe wyzwanie. Nie wiem, czy też na razie tak odbieracie tego moda, ale ja póki co tak go odbieram. Także, witam serdecznie, Zając z tej strony, kłaniam się niziutko i witam i zapraszam ciepło na kolejny odcinek z Shogun 2 Total War Zmierzch Samurajów z modyfikacją Master of Strategy. Ale zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, Zając może klasycznie zareklamuje swojego Discorda znajomi znajomego. Dzisiaj na tapetę weźmiemy kanał w zakładce społeczności, filmy, książki, seriale. Polecam serdecznie, jeżeli ktoś lubi sobie jakąś dobrą książeczkę przeczytać, dobry serial oglądał, chce pogadać albo szuka właśnie czegoś ciekawego do obejrzenia, no to myślę, że kanał na naszym Discordzie znajomi znajomego, filmy, książki, seriale idealnie będzie się nadawał, żeby porozmawiać z ludźmi o podobnych poglądach i zainteresowaniach odnośnie literatury. Różne rzeczy są, polecam bardzo serdecznie. A my tymczasem wracamy na rubaszne pola ryżowych Japonii. Powiem wam tak. Przeraża, a z jednej strony zaciekawia mnie ta modyfikacja. Zobaczcie, jakie my straty ponieśliśmy w tym szturmie, co jest dobre. Patrząc, że ja nie wiedziałem w ogóle, że to będzie jakaś taka ufortyfikowana wioska portowa. Myślałem, że będziemy walczyć po prostu w polu. A tu twórcy moda mnie zagięli. Pytanie, jak będzie wyglądał wtedy szturm na Łosadę, która posiada jakieś towersy, zamek. No, na pewno zimą oblegać tego nie będziemy i na pewno przy tak rozbitej armii. Druga rzecz, zobaczcie, jak tutaj wolno generałowie awansują. On wygrał bitwę, co prawda tego expa chyba podzielił razem ze swoim bratem. Jeden exp podzielił się ze swoim bratem. I może to nie była duża potyczka. No ciekawe, bo teraz normalnie to byśmy mieli prawie już pełny poziom, nie? Na postawce Shoguna. Ostrzelajmy może jeszcze Shimosę. Uszkodziłeś zamek. Pysznie. Uszkodziłeś? Uszkodziłeś. Bo tak sobie myślę, czy moglibyśmy naszym agentem sabotować na przykład coś, żeby on nie rekrutował jednostek, nie? No dobra, ale na razie nic nie możemy więcej zrobić. Pytanie, czy tu będą bunty zamieszki interesujące, jak szybko się odnowimy, czy nie wrócimy, aż skończy się zima na nasze terytoria, bo u nas powinny być szybszy procent uzupełnień. Dlatego są tak wolne uzupełnienia, żeby nie prowadzić tak dynamicznie, blitzkriegowo kampanii jak na podstawce, tylko rozsądnie dobierać cele tej kampanii, żeby ją troszeczkę rozciągnąć, nadać większego realizmu. No i ewentualnie budynkami sobie zwiększać uzupełnienia w prowincjach stechowanych, nastawionych na produkcję wojskową. Znaczy na razie mamy jedną prowincję, no to jest jak jest. Skipnij turę, ewentualnie odpuścimy ten port Shimosa, bo on stracił daimyo i całą armię. Więc my po prostu się odnowimy, jeszcze raz zaatakujemy. A on ściąga posiłki. Zamieszki rosną, Shimosa port. Misja, dostaliśmy misję. Capture the following province Shimosa. No dobra, na razie to będzie ciężkie do wykonania. Dostał dodatkowego generała, albo to był ten jeden, który szedł chyba od północy, więc on też miał dwóch na start. Nic nie zrekrutował. No, miasta raczej nie zdobędziemy, na pewno nie tą armią. Myślę, że jedyne co nam pozostało podczas tej naszej zimowej kampanii, to wrzucić więcej jednostek do miasta. Może się uda nie dopuścić do buntów. Jeszcze jak dojdą te Ashigary, nie doszły, niestety. Ale ładnie uzupełnienia idą. 24, 25. Będziemy mogli zrobić tak, że częścią armii staniemy, będziemy blokować, a reszta armii zostanie z tyłu na naszym prowincji i będzie się po prostu uzupełniać, nie? To nie jest głupie. W razie czego ile będziecie się bronić? Da się zobaczyć, ile to będzie oblegane. Nie da się zobaczyć, ile to będzie oblegane. Dobra, flotą ostrzelaj dalej miasto. On to naprawił. Dobrze, nic nie zrekrutował jeszcze. Ostrzelaj z powrotem, może sobie będziesz awansował. Dobra, zamek uszkodzony. Naszym szpieguchem. O, proszę bardzo, jaki ostrzał. To jest w ogóle nasz sojusznik, co jest ciekawe. Tu są duże armie. Czy ty idziesz mu na pomoc? Nie, to jest prowincja Hitachi i to jest armia Mito. Czym jest Mito? Mito jest dla nas wrogie,
walczy z Kogon, czyli oni walczą z tym samym, co my walczymy. Okej. Panie Mito, chciałbyś handlować? Nie możemy handlować. Nie, Saga. My to. Czy ty byś chciał handlować? Znaczy, ty docelowo jesteś kolejnym celem do podboju. A też ma podobną armię, na razie złożoną z Yari i późnych samurajów. Jak tam wejdzie piechota liniowa, to pewnie zacznie robić dużą różnicę. Kofu zaatakowało naszego sojusznika w Edo. Nie mam pojęcia, gdzie jest Kofu, no musi być gdzieś obok. No dobra, dołączymy do wojny po stronie naszego sojusznika, bo chyba za nieodpowiedzenie to byśmy stracili honor daimyo. Także wejdziemy do wojny po stronie sojusznika. Tak sobie teraz zdaję sprawę, że on tą armią, z tego Myto, może po prostu zająć pola Shimosy i podzielić naszą prowincję Shimosową przyszłą po prostu na 3, nie? No, rozbudowujesz farmy. Znaczy nie, rozbudowujesz jakieś obozy wojskowe. Dobrze, dobrze. Zamieszek nie ma? Nie ma. Lojalność szoguńska rośnie. Dobrze. Za jedną turę chyba skończy się zima. Wprowadzimy jeszcze więcej Ashigaru do tego. Flotą po prostu dalej ostrzegamy Shimosę. Niestety nic się nie stało. To... Albo stoisz gdzieś tu w krzaczkach, albo gdzieś polazłeś. Tu jest Hitachi. Ty, pytanie, czy jak ja mu zajmę tą dużą osadę, czy on może na samej farmie żyć? To by było interesujące. Dobra, mamy troszeczkę szekli. Rozbuduj te baraki, żeby dostać się do piechoty liniowej. Niech to się buduje. Tutaj za jedną turę będziemy mieli troszeczkę tych cegieł, więc nie wiem, czy nam nie pozwoli już budować pierwszych, lepszych budynków. A my tymczasem skipujemy turę. Ty, on zajął tą Shimosę, ją splądrował chyba i wyszedł, nie wiem. Nasz szpieg został wykryty, nasz szpieg na razie chodzi i odkrywa prowincję. Zaczyna się wiosna. Prezydent zadowolenia we wszystkich prowincjach i nie ma już takiego attrition. 25 tur. Moglibyśmy w sumie... A, ty generała dodatkowego dostałeś. Kurde, moglibyśmy ich zaatakować, to byśmy wyciągnęli garnizon z miasta. Tylko nasza armia jest mucio poobijana. Nie wiem, czy możemy sobie pozwolić. Tu jest Hitachi. Aha, stolica Hitachi tam jest na północy. No dobra, dobrze wiedzieć. Fajnie jakbyś ostrzelał i garnizon uszkodził. Aha, nie zrobiłeś żadnego damage. Mamy klej pita zbudowanego, produkujemy jakieś małe, śmieszne ilości cegieł i no możemy budować, tylko że to jest drogie. Na razie niewiele szekli posiadamy. Bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o badania technologii, to teraz może byśmy zrobili administrowanie terytorium. Redukuje koszty budynków i zgeneruje większe dochody z farm. Fajnie byłoby rozbudować te nasze osady, skoro faktycznie będziemy... To będzie długa kampania. Dużo tur trzeba będzie przeklikiwać, żeby powoli się rozwijać, uzupełniać i nie raszować wszystkim. No dobra, dalej czekamy na te, aż nam się uzupełnią jednostki, także skipujemy turę. O proszę, ty, chłop mi pod miastem zaparkował. No to teraz czekać już nie możemy, bo jak nam przejmie Shimosę, to jest skandal i upadek. On walczył, bo ma pobijane jednostki, prawdopodobnie te Shimosa... A, on zajął te pola Shimosy. Okej. Czyli to jest Mito i to też jest Mito, czyli ta rzeka jest granicą. Jezus, ja mam flashbacki, pamiętacie, gdzie kiedyś była rzeka na granicy z jakiejś serii Shogunie? No właśnie. Ostrzelaj znowu Shimosę. Okej, uszkodziłeś towersy i nam flota awansowała. Także jest jak jest, wyciągamy armię jaką mamy. Jeżeli to będzie znowu armia złożona z Ashigaru w mieście, no to powinniśmy wygrać. Jakieś Ashigaru, Kachi, coś takiego, nie? Chociaż mogą tam też być, nie wiem, Ronini. Ronini to bardziej na wioskach. Spróbujmy ich na pewno wyciągnąć z miasta. Chłop w ogóle się nie rekrutuje, nie? Ma tylko 2 generałów. I w ogóle się nie rekrutuje. Zaatakujmy ich. Niestety czmychnęli, cofnęli się do miasta. Zróbmy tak, że daimyo podejdzie i zacznie oblężenie. To jest piechota liniowa. I nawet ta piechota dystansowa, sharpshootersi. Ale mamy wsparcie tego. Mamy wsparcie Mito.
Bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No to jesteś potencjalnym wrogiem. Zrobimy tak. Nie szturmujmy tego na razie, bo on chyba nie może zaatakować, nie? Niech oni trzymają oblężenie. Daimyo podrzucimy tylko oddziały, które nie potrzebują uzupełnień. Powiedzmy coś takiego, niech to siedzi w jego armii, a wy stoicie na naszej prowincji, bo tutaj te prowincje gdzieś tam blisko z siebie są. Tu jesteśmy na wrogiej, a tu jest nasza, nie? Więc idealnie to się uzupełnia. No i na razie trzymamy oblężenie. 6 tur, troszeczkę ich pogłodzimy. Ale no to będzie dobra, spocona kampania. Jezus, te bitwy z botami. Mamy 2200, możemy coś zbudować? Jeżeli chcemy zrobić prowincję pod rekrutację jednostek, no to byłby dobry budynek. Ale potrzebujemy na razie zrobić hybrydową prowincję, która po prostu pozwoli nam prosperować. Wykryto naszego szpiega, narastający unrest. No właśnie, bo my w sumie wyszliśmy armią. Jest -2 do zadowolenia, ale już mamy 100% proszoguńskiego. Niezadowolenie powoli spada. Możemy wysłać jeden oddział, powinno spaść o 1, więc w następnej turze powinno być 0 niezadowolenia. Można ostrzelać oblegane miasto? O, trafiliśmy 2 tych. Jari i Roninów garnizon. No i pysznie. Naszym agentem, pokaż co tu jest dalej, bo tu się kończy mito i tu zaczyna się kolejna frakcja. To jest frakcja Utusumuju. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Przydaby się frakcje handlowe? Kofu jest tutaj, okej. Wy jesteście wrodzy oczywiście nastawieni i macie sojusz z Mito, czyli naszym potencjalnym wrogiem. Ale to jest cała armia Mito, znajduje się tutaj. Oho, możemy na przedmieściach zrobić albo miasteczko industrialne, albo możemy zrobić miasteczko, w sensie farmy. Miasto rolnicze. Kurde, no pierwsza nasza prowincja na pewno nie będzie mocno stechowana, bo tu chyba bardziej nam się opłaca zrobić miasto industrialne. Miasto industrialne. No będziemy mieli troszeczkę budynków wojskowych, troszeczkę pewnie rolnictwa machniemy. Tutaj myślę, że postawimy zaraz przedmieścia, żeby farmy troszeczkę rozbudować. Szkoła artylerii. A, bo to nie daje dodatkowych kafli. To już mamy maksymalne kafle na miasto, tak? To jest w ten sposób zrobione. No, artyleria byłaby fajna. Stajnie kosztują 10 000 podstawowo. Ale jest dużo budynków, które na przykład już te na industrialne miasteczko zbije koszty budowy o 5%, nie? Tam kolejny budynek gdzieś tu budowaliśmy i to już zbiło kolejne procenty. Także gdzieś to się fajnie, ładnie stakuje. Nasz agent został wykryty, opracowano technologię, dobrze. Teraz tego badać nie będziesz, ale chodzi o to, że nasz agent tutaj sobie podróżuje, żeby odkryć... Au, to już takie armie ma. Są cesarscy, nie? Nie, szoguńscy. Fajne czapeczki. Idziemy odkryć frakcję, żeby z kimś handlować, bo mamy porty, nawet 2 porty, a nie ma z kim generalnie handeli kręcić. No... Możemy tylko z Mito, no ale Mito to jest nasz kolejny potencjalny cel. Tym, za ile mamy? My dostaliśmy quest. Aha, ten quest nie ma czasu, bo ja na razie cały czas trzymam. Już jedną turę przeskipowałem, żeby trzymać oblężenie. Ostrzelaj dalej flotą. To zamczysko. Pyk. Nie spowodowało niestety żadnych obrażeń. Tu mamy ładną armię. No to jeszcze się uzupełniają. Miasto się uspokoiło. 2600 szekla. Zbieramy szekielki, żeby prawdopodobnie tutaj rozbudować kolejne miasto industrialne. Kolejne miasto industrialne w tym porcie. A jeżeli chodzi o technologię, to zrobimy teraz +1 do zadowolenia, jeżeli miasto jest lojalne, tak? Czyli rozumiem, że ma po prostu więcej proszoguńskiego zapału, bo to zadowolenie będzie spadać. I w nowo podbitych osadach też by się właśnie przydało, żeby mieć jak najwięcej tego zadowolenia jak najszybciej, bo widzę, że będzie z tym duży problem i trzeba będzie ogarnąć gejszę i tego żbiczka, co administruje. Nie pamiętam jak się nazywa, ale ten, co też może przekupywać armię, nie? Co ja tam Nojana nękałem. Sypnijmy jeszcze jedną turę i chyba w następnej będziemy już to szturmować przy pomocy naszych sojuszników. To już widzę, że ładnie ich atryszyn obiło. Oni nas zaatakowali! O kurde, o cholipka! Oni nas zaatakowali.
Oni próbują przerwać oblężenie. Tam w ogóle jeszcze Edo idzie pełną armią, żeby nam pomóc. No powiem tak. Kurde, samuraje z naginatami. Ej, coś czuję, że my mamy jakąś badziewną armię, a my jesteśmy na kredytkę. Jakbym więcej zrekrutował, to my praktycznie nie będziemy zarabiać. Co prawda mamy lekutko niższe podatki, bo się nastawiamy na długą, piękną serię. No ale dobra, stoczymy ta bitwa. On ma piechotę liniową i to... No nie no, poprawiona szarża na piechotę liniową niewiele da. My mamy bardziej tradycyjne jednostki, jak przystało na szoguńskich. No to byjemy się. Panie Doi Shiganego, nasz Hayat Tadataka i ten drugi Tadakataka stoczy z tobą bitwę. Zwykłe mapy bitewne są chyba jak w Shogunie, w sensie te w polu. Wydaje mi się, że to jest ten sam rozmiar map bitewnych. To jest ten sam rozmiar map bitewnych i też takie mocno pofalowane te wzgórza, tak randomowo się wznoszące, ale zobaczymy. Dobra, to jest ta armia tych garnizonowych żbiczków. Dobrze wiedzieć, tam są nasi sojusznicy. My sojusznikami nie sterujemy, a sprytnie ustawiliśmy się na razie z tej strony, gdzie nasze posiłki będą się pojawiać. Fajnie, jakby nasz sojusznik odwalił całą brudną robotę, nie? I wtedy moglibyśmy go jeszcze potem, wiesz, zradzić, zaatakować, rozbić mu obitą armię i w ogóle byłoby fajnie, przyjemnie, nie? Taki tam żajączek miły dla sojusznika. I zauważyłem, że tutaj jednostki bardzo szybko się męczą. Także wszelkie rotacje chyba trzeba uskuteczniać z buta, bo my w tej pierwszej bitwie szturmowej mieliśmy od razu praktycznie wycieńczone jednostki, bo ja biegłem na mury i wszędzie. Tu chyba tylko tuż przed szarżą trzeba biec, tak mi się wydaje. Tuż przed szarżą biegniemy. Oponent idzie na naszego sojusznika, także co, rozkładamy fotelek, rozciągamy się wygodnie. Żbiczki piszą, co sądzą na razie w komentarzu o tej modyfikacji, bo ja jestem zachwycony. Oczywiście teraz cały czas jest kwestia, jak AI będzie sobie radzić. To jest idealny moment, żeby zobaczyć, jak AI walczy z AI. Powinniśmy zrobić ligę botów. Byśmy robili turniej, gdzie walczyłyby różne AI. Byśmy to komentowali. Także z tej strony obrońcy miasta, którzy próbują przerwać oblężenie, zaatakowali armię Mita. Armię Mita, które wspierało Jozajów, Jozajów w oblężeniu. Obrońcy postanowili na razie pokonać według nich słabszą armię, znajdującą się na flance. Rozstawili piechotę liniową i posłali od razu swój garnizon do szturmu. Jezus, jaka masakracja. Ci Ronini dosłownie spali, ich było niewielu. Ale zostali wyeliminowani. Ale dobiegną, patrz! Tych dwóch Roninów dobiegło. Gdyby nie to, że zasłonił sobie szturmem jeden oddział strzelców, to nawet fajnie by mu wyszło, bo tu ma wzgórze, na dole walczy, a z góry strzela, i szarżuje generałem. No, prosto na włóczników, to nie jest mądre. Ale to, że tutaj jest dół i na górze stoi cały czas prowadzi ostrzał, to jest wybitne. No i my tam się rozstawiamy. My jeszcze potrzebujemy chwilę czasu na zorganizowanie naszych armii. Także zaraz wam pomożemy. Walczcie. On to sam wygra, nie? Garnizonowa piechota liniowa. Ale jakoś te wszystkie statystyki, te jednostki, ci strzelcy nie wydaje mi się, że są mniej skuteczni, zwłaszcza na początku. Może potem to jakoś też budynkami będzie się upgrade'ować. Ale zobaczcie, jak to jest piechota liniowa, ale garnizonowa, nie? I zobaczcie, jak oni wolno działają, wolno strzelają. Takie małe damage mimo wszystko robią. Tu niby krzyżowy ogień. No dobra, no teraz troszeczkę damage zrobili, ale jakoś tak wydaje mi się, że to wszystko jest znerfione na początku. Zdecydowanie. O, tutaj jaka ładna szarża poszła. A jednak generałem się przebił na plecy. Jednak generałem na tego. Generał wroga na plecy się przerwał. I tu ma strzelców? Minęliście się, panowie. Nasza armia, która tam stoi w lesie Bogurodzice, już czwartą odprawia. No dobra, to są nasi dwaj wrogowie, niech walczą. Trzeba być szprytnym. Trzeba być szprytnym niczym gejsze Nojana w naszej serii. Tylko nie można... O, ubiliśmy wrogiego generała, tylko nie możemy tych gejszy na torach ustawiać, pamiętajcie. Ale dobrze, te dwie armie się wyżynają. Coś pięknego. Możemy nawet w sumie tak popatrzeć. Ale dostał. Pięknie.
Przebili się i teraz dobiegają do jego linii strzelców. Tam na flance wygrali włócznicy, wygrali. Także tu mu już zostały tylko oddziały piechoty liniowej, które prawdopodobnie pierzchają. A, i tu jest zwycięstwo. No i pysznie, bo teraz możemy w sumie próbować dobić to, co zostało i w następnej turze szturmować miasto, nie? Your general is under attack. A ja zapomniałem, że my jeszcze mamy ostrzał. Wypadki się zdarzają. Wypadki się zdarzają. Ładuj! Ile ty będziesz tego ładował ten ostrzał? Dawaj! Taka flara spadła. Nie przejmujcie się, drodzy przyjaciele, drodzy sojusznicy. No już! Już? Kurde, bo przebiega. Myślałem, że on się zatrzyma. O, spada. Bum! No, zawsze jakieś straty. Bum! Bum! Dobrze! O, szalon! To jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 pocisków spada. 6. No zawsze coś. Zbieżność. Jest jak jest. Dobra, nie dogonimy, możemy wyjść. Dobra bitwa, bez strat. Bez strat. Wróg praktycznie stracił całą armię. To jest prawdziwy mistrz Total War'a. O, oni się wkurzyli. No dobrze, ale to musiało nastąpić. Lepiej późno niż wcale. Fajnie. Wypowiedzieli nam wojnę. Edo nas zdradziło. Edo nas zdradziło. Aha. Kazusa Port, zagraniczny trade, wdzięczna populacja, plus 4 do rozwoju miasta, plus 1 do zadowolenia, skarbiec 500. Spoko, możemy się zgodzić. Rozwój, zadowolenie. Za 500 szekli to niewiele. Szkoda, że nasze ścieżynki się rozeszły, to może w takim razie Kofu będzie chciało zawieszenie broni. Speak your insolence. Jak się rozsierdził, a chcesz military access? Nie. Pokoju nie będzie, handlu nie będzie, niczego nie będzie, jak to mawia klasyk. Dobra, łostrzelajmy jeszcze raz flot. Jezu, jaką oni mają armię. A skąd szekle na to? Ile kosztuje utrzymanie takiego samuraja? 75. Ej, to w sumie niedużo. Tylko rekrutacja jest droga. Ustrzelaj jeszcze raz w miasto, nic się nie stało. Znowu dostali zrespionego generała. Myślę, że to już możemy kliknąć na automacie. Przy jakiejś bardziej rozsądnej bitwie się zobaczy, jak wyglądają ufortyfikowane miasta. O, tu można zobaczyć, jak działa ostrzał. Dobra. Daj automacik. Pokojowa okupacja? Chociaż 10 000 by pomogło. To 10 000 by nawet nie starczyło na rozbudowę stajni. Pokojowa okupacja. Dobra, mamy autorytet Shoguna na 12 tur. No niestety jest lekutko poniszczona. Trzeba wszystko ponaprawiać. Masz w zasięgu... Ty, w sumie możesz opłynąć ten nasz półwysep. To będziesz bombył, rozumiesz, prowincję nieprzyjaciela na północy. Ale musimy zdecydowanie zwiększyć... Ty stajnie masz! My mamy dostęp do kawalerii. Kawalerię będziemy rekrutować. Nie wiem, gdzie jest ta stajnia. Znaczy, jak to jest, że możemy kawalerię rekrutować, na jakiej podstawie? Który budynek za to odpowiada? A w baraczkach! A! To poczekaj, no to jeżeli w barakach mogę rekrutować, to po co są stajnie? A, bo to boostuje tą kawalerię. A, i żeby jeszcze bardziej stechować prowincję. A.
To ja rozumiem. To ja wszystko rozumiem. Dobra, piechoty liniowej potrzebujemy. Możemy rekrutować piechotę liniową? Możemy, 2 tury się rekrutuje. Weźmiemy piechotę liniową. Ty miałeś dużo tego i szamurajów. Kurde, drogie to. W międzyczasie nasz szpieg dalej szuka frakcji, które są w stanie handlować, bo na razie to jest posłucha. Mamy porty, a nie mamy z kim handlować. Ale z Edo możemy teraz handlować, tylko pytanie, czy oni będą chcieli. Ta umowa was satysfakcjonuje. Dobra, sojuszu nie mamy. A zapłaciłbyś, powiedzmy, 100 koku za tą umowę handlową? Zapłaciłbyś, a zapłaciłbyś więcej niż 100 koku? Sorry, ale potrzebuję szekli. Sto dziesięć powinni zapłacić za umowę handlową. No i deal, dobra. Deal. I odkryliśmy jakąś frakcję, z którą również nie możemy handlować. Pytanie, czy to my nie mamy portów rozbudowanych, bo to na razie są te stokowe 2. Czy oni mają pełne szlaki handlowe? Bo to są doki. A, te doki trzeba rozbudować. Potrzebuję merchant house'ów, potrzebuję tego. Okej, czyli na razie handlu morskiego nie będzie. Musimy opracować technologię, aby rozbudować doki. Te doki są po... Fishing doki, military doki, commercial doki. No to by nas interesowało. To kosztuje 8000 i technologia. Panie, dobra. To jak na razie nie mamy co myśleć o handlu, bo ja tego szpiega po handel wysłałem, to on może wracać, żeby chociaż spotować. Albo ewentualnie gdzieś tam nożyk w plecy shurikana rzucić. I dzięki temu, że wyżymienialiśmy koku, szekle, rozumiesz, od Edo, to zamiast Ashigaru to machniemy kolejny oddział piechoty liniowej. No nie, raczej nas w mieście nie zaatakują, prawda? Prawda? Ale to było chamskie, jak tam ostrzał nasz poleciał. Ciekawe, czy to sprowokowało wojnę. Czy on się za to obraził? Lato plus 5 do uzupełnienia jednostek. Troszeczkę szkoda, bo się uzupełni. Te straty, które sobie sam zadał i które my mu zadaliśmy, on to uzupełni od razu. No chyba nie mamy na razie co się mierzyć z jego armią. Patrząc, że on ma złożoną głównie z samurajów tą armię, a my mamy złożoną głównie z Ashigaru. Pytanie, bo on stanął na moście. Czy jakbyś stanął tutaj, gdzie stoi flota naszego sojusznika Edo, nie ostrzelasz, nie? Jedynie mógłbyś pomóc ostrzałem floty, jakby nas zaatakowali na Shimosie. To chyba czekać nie będziemy. Spróbuję opłynąć port. Czekamy, aż się zrekrutuje piechota liniowa. No i wtedy ruszamy. Przy okazji cały czas nam się uzupełniają jednostki. On jest szalony! On nas atakuje! To jest problem! To, że flotę cofnąłem, to pal licho, bo ta flota i tak w sumie niewiele robi. Ale że on nas atakuje. Jeżeli teraz ta osada nie jest jakimś fortyfikacyjnym bastionem, to mamy przerąbane! Polipka! Dobra, tych samurajów ma mniej niż się spodziewałem i są pobijani. No ale ma dużo tego. Pytanie, czy mury wystarczą? No szkoda, że to jest taka agresja. Szkoda, że to jest taka agresja. No dobra, liczymy, że fortyfikacje nas obronią. Aha, a fortyfikacje to jest po prostu taki zameczek. Taki już wyższopoziomowy, ale to jest zwykły zamek z Shoguna, okej. No dobra, ale i tak ładnie. I tak ładnie, i tak nice. Jakaś burzowa atmosfera. To nie w nas strzelają, czy to są pioruny? Pioruny chyba. Mamy mało strzelców w sumie. Ale spróbujemy zmaksymalizować ostrzał. Strzelców ustawiłem prawdopodobnie na wewnętrznym murze, a na zewnętrznym będziemy bronić się piechotą, żeby ci z góry cały czas strzelali. Kurde, no chciałem wierzyć, że wystoimy. Ale to nie wiem, jakie damage by musieli robić nasi strzelcy na murach. Prawdopodobnie to jest upadek. Chłop nas zalał po prostu. Z której strony nie będzie atakował? Z tej strony prawdopodobnie nie będzie atakował. To jest jakiś plus, możemy bardziej skoncentrować jednostki.
No bo mi się wydaje serio, że tutaj strzelcy, zwłaszcza na początek, są znerfieni, więc te nasze jednostki strzelające z murów, no to aż takiego impaktu na rozgrywkę mieć nie będą. A, i mu jeszcze posiłki wchodzą na pole bitwy. Pysznie! I jeszcze ta burza. Jeszcze ta burza, niczym obrona Helmowego Jaru. Spokojnie, panowie, wytrzymacie. odsiecz może nie nadejdzie, musicie sami wytrwać. Dodatkowy bonus do last standa i walki do końca. Szkoda, że ci Ashigaru nie mają muru włócznie, nie? Tak jak na postawce Shoguna. Wielka, wielka szkoda. O, ci już zaczęli szczylać. Bardzo dobrze. Damagę w postaci 10, no... może być problem. Powiem więcej, na pewno będzie problem. Teraz tak, wieżyczki. Ta wieżyczka jest tutaj. Od razu niech strzela. I ta wieżyczka jest tutaj. Od razu niech strzela. Od razu ładować wszystkim, czym macie. Oni też jeszcze troszeczkę potracą przy wejściu na mury. Spokojnie, panowie, wytrzymacie. Wytrzymacie. The enemy Musicie. has uncovered the hidden units. Cicho, cicho, cicho. Możemy tutaj was troszeczkę rozciągnąć. Żebyście pokryli, bo z tej strony nie atakują. Dobra, łucznicy jeszcze zaczęli strzelać. Łucznicy na razie może niech strzelają, bo oni mają mało tych strzał. Poczekajcie, aż wróg wejdzie bliżej. I tutaj będziecie siać. No, niewiele stracili na podejściu. Bardzo niewiele. Tak skromnie na razie ten ostrzał bym powiedział. Tak skromnie, dobra. Druga salwa, bo wchodzą na mury. Dobrze, tutaj stoją w sumie te resztki naszych elitarnych jednostek. Tych Yarikachi i Naginata Roninów. Do walki z Warciu i to, bo oni się przebili. Pytanie, z której strony będzie tymi samurajami atakował. Tu są samuraje. Tu są samuraje i tu będzie mucio problem. A, czemu ja tutaj zrobiłem lukę? Nie wiem. Choć się nie domyślam. Dobra, to wiecie co? Tutaj sobie sami poradzicie. Tych łuczników daj na tych samurajów. Myślę, że to będzie większe zagrożenie. Przerotujcie szybciutko. A wy na spokojnie powinniście ich zmasakrować i złamać im moralki. Potem przenieść się na drugi fragment murów. Strzelaj dalej. I ty z tej strony... nie wiem, jaki ty masz zasięg tego. Może tutaj? Tych kaci. Okej. Na razie tylko zaatakowali z tej strony. Ta. Dobra, zaatakujcie. Tam ładnie ostrzał prowadzony. Dobrze, wodzu stoi. Wodzu boostuje moralki. Możesz podsunąć się bliżej. Wybić wszystkich. Nie dać im wejść na mury. Strącić to plugastwo z naszych fortec. Dobra, Naginata samuraje. Naginata samuraje. Strzelajcie, gdzie uznacie za stosowne. Już każdy cel jest mucio valulable. Generale, inspiracja na tą jednostkę. Oni muszą wytrwać. Ostrzał z murów trwa. Tutaj odpieramy kolejne... O Jezus, ile tu tego jest. Ile tu tego jest. Musimy wieżyczki też bronić. Czy ty biegniesz w tą stronę? Prawdopodobnie tak. Przechwyć ich. Ich jest 85. Tutaj mocno giniecie. Ci spearmeni. Pomóżcie im z tej strony. W ogóle więcej wrzuć tutaj, bo tu próbują się na mury ładować. Nie! Nie wpuścić ich na mury. Czy my z tej strony wybyliśmy wszystko? Tak, z tej strony wybyliśmy wszystko, więc ten oddział jest wolny. To pomóż tutaj, bo tutaj też już niewiele zostało, to całą tą flankę przerzucimy na drugi obszar. Wszyscy na murach strzelają, nie trzeba was rotować. Ty możesz podbić inspirację tego oddziału. Przegrupuj im moralki, bo się troszeczkę łamali. Ty z tej strony też możesz lekutko przegrupować moralki. Tutaj atak od flank, albo nie, kociołek im zrób z tej strony. Dobrze. Łucznicy, szczylać. Ostrzał tu, pyk, z wieżyczek. Z tej wieżyczki ostrzelaj tych, bo biegną. Czemu tu nikt nie broni wieżyczki? Czemu mi wieżyczkę zajmują? Kto miał bronić tej wieżyczki? Wy! Wracać! Wróg mi się tam ładuje. Czemu nie strzelasz? Czemu nie strzelasz? O kurde, łamią się. Mimo inspiracji i wsparcia generała, Lily-livered cowards. nasi ulegli samurajem, ale gigantyczne straty zadali, a łucznicy cały czas strzelają. Ile ich jest? Dobrze, obroniliśmy tu się! Nice! Pierwsza armia jest odpierana. Czy to już dwie armie? Bo my wszystkich nie widzimy. Teraz najwięcej wroga jest tutaj. Tu jeszcze mamy oddział rezerwowy. Rozstaw go... Cholipka. Rozstaw go z tej strony i zaszturmujecie. Chociaż oni się łamią. Szturmują od razu. Dobrze, tegom chciał.
Walka do samego końca. Obronić ta wieżyczka, ona ma strzelać. Tu wróg rozbity, tu wróg rozbity. Tu było główne uderzenie. Przerzuć teraz łuczników tu. Szybciutko, hop, 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 hop. Generała może... Tego generała może rozstaw tak, żeby nie przeszkadzać. I tego drugiego generała rozstaw tutaj, żeby boostować moralki. Pysznie. Czy to na pewno wszyscy rozbici? Bo to jest tak, że część oddziałów... O właśnie, nie widać, tu kolejne biegną. I tu mają generała. Zostawisz dwa oddziały. Dwa oddziały, żeby bronić przy wejściu na mury. I wy tu zostajecie. Natomiast ta reszta idzie pomóc od północnej strony, gdzie teraz jest główny szturm. Także szybko. Hop, 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 ratujemy. Tutaj wróg został złamany. Pomóżcie z tej strony, bo tu widzę będzie problem, żeby ich nie dopuścić na mury. Tu gdzie się wspinali zostali odparci. Tak, tu gdzie się wspinali zostali odparci. Szkoda, że naszym generałom jeszcze się ładują te umiejki. Macie coś jeszcze co boostuje? Regroup position? Nie, nie macie. The men are exhausted. Cicho! Walczą, to będą wycieńczeni. Dobra, panowie, bo tu generał się teraz będzie ładował. Wytrzymać. Wytrzymać! Ostrzelać! To koni nie ubijać, bo drogie. Dobra, dawaj rapid volley. Zaatakuj teraz z tej strony. Łucznicy przerotowani. O, im się już strzały kończą. Bardzo mało strzał mają ci łucznicy. Tak bym powiedział, że mało. Hehe, bo czaisz, bo mało. Hehe. Mało też miał mało strzał. Hehe. Dobrze, piękne salwy. A unit has used all available ammunition. No i wam się skończyły amunicje. Wy w sumie tymi Juni i Roninie też moglibyście w ostateczności walczyć wręcz. A na razie nie ma takiej potrzeby, a może będzie. Przerzuć tu jednostki, bo napierają tutaj mocno. Bardzo mocno napierają. Wróg się nie patyczkuje. Wyślijcie posiłki tu. Szybko. Szybko! Atakować. Atakować. Wy jako rezerwa tu, bo i tak będziecie sobie przeszkadzać. Dobra, tutaj odpieramy. Puszować ich. I wy im pomóżcie, bo oni teraz biegną wzdłuż murów. A, oni wieżyczkę chcą przejąć. Dobra, niech biegną pod ostrzałem naszych. Doskonale. Możemy wysłać łuczników. Bo im się skończyła amunicja, to są Ronini, to też powinni walczyć z tymi resztkami gwardii. No i teraz jest główny napór wojsk wroga w tym miejscu. Dobrze. Hej, podjedź bliżej i podbijesz im moralki ogólnie. Tu się niektórym łamią. Pyk, ale wszyscy patrzcie jak szybko im stamina spada, jak oni bardzo szybko się męczą. Szybko, nie wolno się męczą. Tą wieżyczką. A, ci już wszyscy już tu wybycie. Tu jeszcze jednostki wroga podbiegają. Napierać, napierać, naciskać na nich. Ten oddział z tej strony. Dobrze, jakbyśmy całkowicie nie tracili też oddziału, żeby się uzupełnili. O, ucieka. Chowają się za łapskimi spódnicami, ścigać ich. Zwycięstwo! Dobrze. No, takie łatwe zwycięstwo to nie było. Jak się wbili tymi swoimi szamurajami i potem tą masą, troszeczkę naszych biednych Ashigaru zmiotli. I wszystkie jednostki frontowe mocno ucierpiały. Tylko nasi strzelcy bez strat na wyższych poziomach murów ładnie ostrzeliwali. Ale to w ogóle garnizonowa jednostka, to aż takiego problemu nie ma, ale tutaj Ashigaru padło. No i pytanie, czy my będziemy w stanie... Bitwa morska? Bitwa morska. Nie pamiętam jak... O, ty mi port ostrzelałeś, ale nic nie zrobiłeś. Ty coś tu masz? Jeden łokręt. To bitwa morska i kontrofensywa przed nami. Szkoda, że szpiegu tak daleko jest, to by od razu poświetlił teren. O, rebelię mają. Jaka rebelia! Ale patrz, botowi wybuchła rebelia. Właściwie botu. I on zajął... Czekaj, bo to jest Fukushima i on zajął jakieś filcy i dopuścił do wybuchu rebelii. Patrzcie, botom też tutaj się ładnie rebelie ładują. No proszę. Ciekawe. Dobra, proszę państwa. Znajomy Polsatu musi się odpalić, bo bitwa morska przed nami. Ja w ogóle nie pamiętam jak wyglądają bitwy morskie w Shogunie. To jest dla mnie tak abstrakcyjnie, w sensie z Miecz Samurajów, jak one wyglądają. Nie pamiętam, z jakieś 10 lat temu może to czułem. No i chyba polecimy z kontrofensywą, bo to się zrobiła piechota liniowa. Ona będzie powoli docierać na główne linie. Mamy
wczesne lato, więc idealna pora na kampanie wojenne. Myślę, że Hitachi i Shimosa przed sezonem zimowym na pewno padnie. Także kłaniam się niziutko, dziękuję za uwagę. Do następnego, cześć, cześć.